Dotarłyśmy do Peru. A to wszystkie nasze bagaże, które przywiozłyśmy z Polski. Czekamy na taksówkę XXL i ruszamy do Paciakutes. Jedziemy do siostry Barbary, która jest z Polski i mieszka w Peru, jest tutaj na misji. Będziemy razem z nią rozdawać dzisiaj ubranka i zabawki dzieciom ze slumsów. Jesteśmy w klasztorze sióstr zakonnych, obok którego znajduje się szkoła dla najuboższych. Dostałyśmy przepyszne śniadanie od siostry, idziemy przepakować walizki i ruszamy do Paciakutes. Kasia zmywa po śniadaniu. Dzień dobry. Ty się bierz za segregowanie walizek. To są lekcje. Wszystkie te rzeczy, ubranka, zabawki, kolorowanki, zbierało kilkadziesiąt osób z Polski. Takie piękne rzeczy. To prosto z Polski. Tak, niesamowite. Do światła. W stronę słońca. Ojej, wspaniale. To teraz wy musicie się chyba... To na kolana. Ale to jest ciężkie. Damy radę. O Boże. Dziewczyny. Siostra nas zaprosiła na kokosa. Targ owoców i warzyw. My nie mamy jak wyjść, bo jesteśmy obłożone pakunkami. Więc siostra poszła po kokosy. W Paciakutes, tam gdzie teraz jedziemy, jest bardzo niebezpiecznie. Jest kryzys migracyjny, jest bardzo dużo migrantów z Wenezueli, którzy zostali wypchnięci w ostatnich latach z Argentyny. I bardzo duża część z nich, i Chile, to są przestępcy. I są tutaj w okolicach Limy wojny między gangami z Peru i gangami z Wenezueli. I właśnie w Paciakutes i Limie od stycznia do czerwca zginęło około 1000 osób właśnie w strzelaninach i napaściach. Mafia terroryzuje okolice, żąda pieniędzy od firm. Z ogromnym problemem mierzą się teraz firmy przewozowe. Zdarzają się historie morderstw kierowców autobusów. Mafia żąda od firmy haraczu i jeżeli w określonym czasie go nie dostanie, to dla przestrogi zabija pracowników. Jesteśmy w najbiedniejszej części Limy i tutaj po wielu latach starań mnóstwa ludzi udało się wybudować kościół. I teraz trwa zbiórka pieniędzy, żeby zakupić do kościoła ławki. No i mieszkańcy się gromadzą i wspólnie gotują razem obiady. Inni mieszkańcy je kupują tyle, ile mogą. Jedna rodzina czasem kupuje jeden obiad, żeby grosz do grosza uzbierać na ławki do kościoła. Me voy para Polonia, tío. Tak wygląda kuchnia i przygotowywanie posiłków. Jeden posiłek kosztuje 20 zł i cała ta kwota będzie przeznaczona na zakup ławek. Składniki, z których przygotowywane są posiłki, to w większości dary innych mieszkańców. Ja w naszej kaplicy mam podobne akcje, żeby zebrać pieniądze na odnowę kaplicy i robimy w ten sposób, że na przykład ostatnio kupiłam 25 kurczaków, czyli z jednego kurczaka wychodzi 4 porcje, takie duże. I wtedy przychodzą ludzie,
do mojego domu. Jest akcja mycia na przykład tych kurczaków, żeby to wszystko zaprawić i potem na drugi dzień one smażą tak jak tutaj smażą i każda rodzina to co może daje, na przykład kupi 1 porcję, 2 porcje w zależności od możliwości, ale każdy chce się po prostu dołożyć do tego. I tak samo jak osoba jest chora w jakiejś rodzinie i nie mają funduszy, to też kupuje na przykład kurczaka i robi z tego różne dania i sprzedaje ich, troszeczkę ma. Nos aseguras el perdón de los pecados, Señor, ten piedad. Jak jest święto, to odpalane są petardy. Trochę się przestraszyłam, jak pierwsza poleciała do góry. Szczególnie, że to jest tak niebezpieczna okolica. Najgorsze, że ludzie nie mają pracy, nie? To jest No tak, oczywiście. Oczywiście, że to na pracy to buduje wszystko. Hello! Jest jeszcze kolorowanka. Dzieci pracują przy segregacji śmieci. Bye! Bye! Nikt z mieszkańców nie ma tutaj dostępu do bieżącej wody. Taka bluza. ¿Quién no tiene nada? Ni una ropa. Aquí tienes. Es para ti, regalo. Y para ti. Gracias. Buenas tardes. Hola. Tienen privilegio que siempre vienen extranjeros. Przyjechaliśmy do drugiej części Paciakutek. Jesteśmy w Paciakutek w diecezji Callao i właśnie w tej diecezji posługiwał nasz papież Leon XIV, ponieważ jako misjonarz 20 lat tutaj pracował w Peru i w momencie, kiedy biskup Callao przeszedł na emeryturę, on pełnił
funkcję administratora, także przyjeżdżał do Paciakutek i zna Paciakutek i tutaj bardzo wiele pomagał w czasie pandemii, bo niestety czas jego pobytu w Paciakutek był czasem pandemii, także nie jest zbytnio znany dla ludzi, ale zna Paciakutek, także cieszymy się bardzo, że jest papież z Peru. Dla jakiejś dziewczynki. Dla jakiejś dziewczynki. Ale tutaj nie ma takiego, a tutaj on. Gracias, mi amor. Ella es dueña de los peluches. Qué bonito, hija. ¿Te gusta? Peluche. Ale dla tego chłopaka. Gracias. To jest bardzo ciekawa historia mojego powołania misyjnego, ponieważ od wielu lat ja tak miałam w planach wyjazd na misję, ale zawsze miałam dużo pracy, dużo katechezy i przez nieznajomość języka myślałam sobie, że to jest niemożliwe, żeby wyjechać. I tak mijały lata i miałam prawie 50 lat i wtedy do mnie zadzwoniła przełożona, bo ja zawsze żartowałam, że ja nie żartowałam, ale siostry myślały, że żartuję, że pojadę na misję i to do Peru. I siostry nieraz mi przygotowały na przykład na urodziny jakiś słowniczek hiszpańsko-polski, bo jak mówię, że pojadę do Peru, to muszę się uczyć, no więc tak, ale to było w formie żartu. I pewnego dnia, kiedy pracowałam w szkole naszej w Krakowie, byłam wychowawczynią klasy, siostra do mnie zadzwoniła i pyta, czy to były żarty, czy naprawdę chcę jechać, bo siostry w Peru potrzebują pomocy, ale tylko na rok. I ja się zdziwiłam, bo na rok, bez znajomości języka, bo to natychmiast trzeba pojechać. Ale myślę sobie, jest okazja i być może, że Pan Jezus mi odpowiedział na te moje pragnienia, bo zawsze z Nim się targowałam i mówiłam, po co mi dasz takie pragnienie, jak ja po prostu, przecież widać, że nie pojadę, już jestem coraz starsza. I prawie 50 miałam na karku, jak przyszła ta propozycja. I wtedy pamiętam, przyjechał papież Franciszek do Krakowa na spotkanie z młodzieży i powiedział, żeby wstać z tej swojej kanapy, iść na cały świat i głosić Ewangelię. No więc ja bez znajomości języka, spotkanie z papieżem było w lipcu, a ja już 13 października się znalazłam w Limie w Peru, w naszej wspólnocie. I tutaj posługuję w parafii, w Paciakutek, pomagając przygotować dzieci do sakramentów i w miarę możliwości pomagam ubogim. Nie będą? No chłopaka. Para ti. Gracias. Gracias. Dlaczego Peru? Jak byłam w okresie formacji, usłyszałam o świadectwie życia ojców franciszkanów, ojca Michała i Zbigniewa w Pariacoto w Peru. I słyszałam o tym, że oni właśnie nie chcieli opuścić tych ludzi, wśród których pracowali w obliczu zagrożenia terrorystycznego i byli z nimi do końca. I zginęli śmiercią męczeńską i tak ja myślałam sobie, ja też bym chciała tak służyć Panu Jezusowi do końca, tak jak oni. I wtedy mi się narodziła taka myśl, żeby pojechać na misję. I zawsze myślałam sobie, że ten fragment Ewangelii, wiele jest serc, które czekają na Ewangelię, że żniwo jest wielkie, ale robotników mało, że właśnie w Peru brakuje misjonarzy, osób, które by mówiły o Jezusie, dlatego po prostu to pragnienie cały czas miałam o wyjeździe do Peru, chociaż przez wiele lat wydawało się, że to nie zrealizuje się nigdy. I właśnie tak z Panem Jezusem na modlitwie właśnie mu wypominałam często, mówię, dlaczego mi dajesz takie pragnienie, jak to się nie zrealizuje? Przecież realnie już byłam w wieku takim, jak wyjechałam prawie 50 lat, nie znam języka, nie byłam przygotowana w ogóle do wyjazdu na misję, a jednak stało się możliwe.
zawsze ma swój czas i ja jestem przykładem. Cały dzień rozdawaliśmy z siostrą zabawki i ubranka i jest ich jeszcze bardzo dużo. Resztę już zostawiamy siostrze. Podczas naszej nieobecności do domu sióstr przyleciał jastrząb i nie umie stąd wylecieć. Jutro mają przyjść jacyś panowie i będą go próbowali stąd ewakuować. Po tłuku ceramikę. Żeby raz na zawsze przerwać krąg biedy, dzieciom potrzebna jest edukacja. Dobra szkoła, po której będą mogły znaleźć uczciwą pracę. Jedno wyedukowane dziecko jest w stanie pomóc i wyciągnąć z biedy całą swoją rodzinę, a niekiedy całą wieś. I na całym świecie istnieje coś takiego jak adopcja serc. Można opłacać dowolnemu dziecku edukację. Nie są to duże pieniądze, czasem kosztuje to tylko kilkadziesiąt złotych miesięcznie. I można utrzymywać kontakt z adoptowanym przez siebie dzieckiem. Niektóre organizacje wysyłają listy, które piszą dzieci do rodziców, którzy wspomagają ich edukację. My przywiozłyśmy do Peru ubranka i zabawki i to nie jest żadna pomoc, to nie jest realna pomoc, która tym dzieciom zmieni los. A dobra szkoła naprawdę jest w stanie odmienić ich życie i życie ich rodzin. Ja uważam, że każde dziecko zasługuje na misia i cieszę się, że tak wiele osób pomogło nam zorganizować tę zbiórkę, ale dzieciom potrzebna jest edukacja. Pod filmem umieszczę linki do kilku ośrodków, do których mam zaufanie i którym przelewałam pieniądze na dzieci, i będzie też link do siostry Barbary, która pomaga najuboższym, będzie można ją wspomóc finansowo. Ja w swoim imieniu chciałam bardzo podziękować wszystkim bliskim mi osobom, które zaangażowały się w tę zbiórkę. Bez Was tak duża pomoc i tyle darów, które mogłyśmy przekazać tym dzieciom, nie byłaby tak duża, gdyby nie Wy, więc bardzo Wam wszystkim dziękujemy. Dziękujemy też przyjaciołom, którzy pomagali nam ją organizować, i wszystkim nieznajomym, którzy podarowali tyle pięknych rzeczy.